Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przygotowałem dla Was coś niezwykle interesującego. Najcięższy czołg II wojny światowej. Oto niemiecki Panzer VIII Maus, czyli myszka. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Pudełko przedstawia Mausa w wersji standardowej, bo jeśli nie wiecie, powstał również Maus w wersji limitowanej, który znajduje się za mną, a o którym odcinek będzie już niedługo. Ale wracając do naszego dzisiejszego Mausa, wrócimy też do pudełka. Pudełko przedstawia podstawowe, najważniejsze informacje dotyczące tego modelu. Między innymi przedstawia nazwę tego modelu, ilość klocków, ilość figurek oraz kolekcję Historical Collection, w skład w której wchodzi. Na odwrocie przedstawione są niektóre z funkcjonalności tego modelu. Między innymi otwierany dach oraz otwierany przydział bojowy, a także rys historyczny, na którym przedstawione są wszystkie najważniejsze dane techniczne faktycznego czołgu. Klockowy Maus w skali 1:35 mierzy 30,5 cm długości, 11 cm szerokości i 11 wysokości. Tak więc jest to naprawdę spory, okazały, no i ważący swoje model. Na pojeździe znajduje się kilka ciekawych nadruków, m.in. dwa charakterystyczne wentylatory na wieży. Oprócz tego znajduje się charakterystyczny niemiecki Balkenkreuz, czyli krzyż belkowy, a także przedni pyreskop dla kierowcy, charakterystyczny spaw łączący przednią płytę z dolną, no i inne takie elementy jak m.in. fragmenty spawów na wieży, pyreskopy na wieży oraz z tyłu, mały szczegół, ale bardzo fajny, znajduje się lampa notek, która kiedy pojazdy jeździły w kolumnie, oczywiście Mausom się to nie zdarzało, bo powstały tylko 2 egzemplarze, ale kiedy niemieckie pojazdy jeździły w kolumnach, to właśnie lampy notek były takimi charakterystycznymi lampami nocnymi, które służyły za światła pozycyjne. Kamuflaż pojazdu składający się z koloru piaskowego i brązowego wskazuje, że jest to mniej więcej pojazd z okresu styczeń-luty 1945, kiedy pojazd już był pomalowany w odpowiedni kamuflaż i nie miał tych prototypowych swoich kolorów. On był pomalowany mniej więcej w te barwy. Dlaczego mówię mniej więcej? Ciężko jest na tych kilku archiwalnych fotografiach w kolorze czarno-białym ocenić, jak dokładnie wyglądał Maus, ale ten kolor jest, tak mi się wydaje, najbliższy oryginałowi i temu, jak pomalowano właśnie tę maszynę. Wieża Mausa jest obracana w zakresie 360 stopni. No oczywiście charakterystyczne jarzmo 2 armat jest ruchome i można je zarówno podnosić, jak i opuszczać. Inne charakterystyczne elementy wieży Mausa to m.in. bardzo dobrze odwzorowane kształty. Maus miał bardzo charakterystyczną wieżę, która była pochylona pod drobnym kątem, zarówno ściana tylnia, jak i ściany boczne. Jak widzicie, są pochylone. Naprzód jest taki bardzo zaokrąglony, co zwłaszcza z klocków jest ciężkie do odwzorowania, a co projektantom Kobi udało się zrobić naprawdę bardzo dobrze. Inne elementy, które znajdują się na pojeździe, to podstawa wszystkich podstaw, czyli ewentualne narzędzia, które zawsze mogą się przydać. Między innymi mamy tutaj młotek, siekierę, a także zestaw narzędzi naprawczych, czyli taką podstawę podstaw, która znajdowała się na każdym pojeździe, nie tylko w czasie II wojny światowej. Z tyłu, oprócz lampy notek, mamy kolejny taki ciekawy smaczek, którą jest beczka, wielka beczka, która miała zapas dodatkowego paliwa, no i znacznie zwiększała zasięg pojazdu, bo musimy wiedzieć, że niestety dla Niemców Maus, ale palił paliwo po prostu jak smok. Pojazd posiada działające podwozie, no i oczywiście ruchome, potężne, bo aż 300-dowe gąsienice. Wieża Mausa, która jest, jak już wspomniałem, bardzo dobrze odwzorowana, posiada również szczegółowo odwzorowany wewnętrzny przedział bojowy, a to wszystko dzięki otwieranej klapie na dachu. Wieża Mausa jest odwzorowana naprawdę bardzo ładnie, jest tutaj duży zapas amunicji w kalibrze 128 mm. Są również 2 miejsca dla celowniczego oraz ładowniczego. I kolejny fajny element to tutaj po tej stronie wieży mamy zapas amunicji do armaty kalibru 75 mm, czyli do tej małej armatki tutaj, która jest sprzężona z tym głównym 128 mm działem. Fajnym elementem jest też jarzmo armaty, a właściwie zamek znajdujący się z tyłu, który jest też
też starannie odwzorowany. Jest tutaj ten system cały oporopowrotny. To mówię, jest naprawdę bardzo ładnie odwzorowane i podobnie tak jak ten przód wieży, tak również za odwzorowane wnętrze w wieży projektantom Kobi należą się ogromne brawa. Pojazd ma odwzorowane 2 włazy, no i one są odwzorowane tak jak w oryginalnym pojeździe, czyli właz należy unieść i wtedy możemy go obrócić. Jest to charakterystyczne rozwiązanie dla niemieckich pojazdów pancernych, zwłaszcza z drugiej połowy II wojny światowej, które można spotkać m.in. w niemieckich Panterach, w Tygrysach. No i tak jak widzimy, takie zastosowanie znalazło również swoje miejsce w potężnym Mausie. Kolejne ciekawe i ruchome elementy nasz Maus posiada w kadłubie. Jednym z nich jest otwierany przedział silnikowy znajdujący się w tylnej części, który jest, po prostu jest, nie przedstawia nic ciekawego, nie mamy tutaj wielu szczegółów, no ale drugi zaczyna się z przodu. Warto zacząć od charakterystycznego, malutkiego wręcz włazu dla kierowcy, który jest taką małą, otwieraną, ruchomą klapką, no i łatwo rozpoznać, czy tutaj jest właz po charakterystycznym pyreskopie, który znajduje się przed. No jest to pyreskop dla kierowcy pojazdu, ale no nie jesteśmy tutaj dla małej, otwieranej klapki, tylko dla wielkiej, zdejmowanej płyty, pod którą kryje się cały silnik naszej myszki. Jest to naprawdę pięknie odwzorowane, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Mausa zasilał jeden silnik Daimler-Benz MB517, który był oczywiście dieslem. No i to był potężny silnik, potężny, naprawdę bardzo mocny, który jest tutaj odwzorowany i wygląda bardzo pięknie. Tak samo jak inne elementy wokół niego. No i też czapki z głów dla projektantów Kobiza, odwzorowanie tego bardzo ciekawego elementu. Do zestawu dołączone są 2 figurki. Jedna z nich przedstawia niemieckiego pancerniaka w grubych, zimowych, białych spodniach oraz w charakterystycznej czarnej pancerbluzie, czyli bluzie mundurowej. Ciekawym elementem jest to, że nasz pancerniak jest zapewne jakimś weteranem kilku bitew, tudzież walk, bo ma opaskę na oku, tak więc to oko musiał gdzieś tam stracić. Fajna jest również czapka garnizonowa w kolorze zielonym z charakterystycznym różowym pasem. Różowy pas oznacza Waffenfarbe, czyli barwę broni wojsk pancernych, która właśnie była w kolorze różowym. No i zwieńczeniem jest pistolet C96, relikt dawnych czasów, bo pistolet, który pochodzi jeszcze sprzed I wojny światowej, co pokazuje, jak bardzo na skraju byli Niemcy pod koniec II wojny światowej. Druga figurka jest równie ciekawa i również oddaje klimat tamtych czasów i walk w Niemczech w 1945 roku, bo przedstawia cywila z Volkssturmu, czyli nie jest to żaden regularny żołnierz, tylko takie niemieckie pospolite ruszenie. Żołnierza Volkssturmu łatwo rozpoznać po charakterystycznej opasce znajdującej się na lewym ramieniu, która właśnie oświadcza nam, że żołnierz należy do niemieckiego Volkssturmu. No i charakterystyczne ubranie, które nie jest niczym konkretnym. Figurka ma najpewniej cywilny płaszcz, zwykłe spodnie, jakieś stare trzewiki. Na głowie ma pierwszy, lepszy hełm niemiecki, Stahlhelm, no a na plecach ma podstawowy niemiecki karabinek, czyli Mauser 98K. Ostatnim elementem, który jest dołączony do tego zestawu, jest charakterystyczna podstawka ekspozycyjna z nazwą modelu. Nazwa, czyli niemiecki Panzer 8 Maus, no i oczywiście jest dołączona skala, czyli skala 1 do 35. Panzerkampfwagen 8 Maus był jednym z najbardziej ambitnych projektów zbrojeniowych III Rzeszy, opracowywanych w czasie II wojny światowej. Zaprojektowany jako superciężki, prototypowy czołg o masie około 188 ton, stanowił technologiczne monstrum swoich czasów. Projekt został opracowany przez firmę Krupp na zlecenie Wehrmachtu, a nadzorował go sam Ferdinand Porsche. Choć planowano produkcję seryjną, ostatecznie powstały tylko 2 niekompletne egzemplarze. Po zdobyciu ich przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku z części obu pojazdów złożono jeden kompletny model, który do dziś można oglądać w Muzeum Czołgów w Kubince pod Moskwą. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o kultowym Mausie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.